Dziś zabieram Was na wyjątkowy rajd rowerowy. Taki, który łączy pasję do jazdy z historią miejsca i człowieka, którego wielu już dziś nie pamięta. To będzie film trochę inny, spokojniejszy, bardziej refleksyjny. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca i poznacie historię tego niesamowitego człowieka. Dobra, od prawa, od lewa, od środka. Kochani! Zielonych to za dużo nas nie ma, nie? No nie, no we czwórkę jesteśmy. Słuchajcie, jedziemy traskę około 60 km. Od razu mówię o modyfikacji w Lublinie. Druga modyfikacja, którą tam wprowadziłem do trasy, to jest już pod koniec trasy. Za Czatkowicami trasa pierwotna biegła prosto na Niesułowice. Za Czatkowicami skręcimy w lewo. Ruszamy. Pogoda dopisuje, humory też. Grupa różnorodna. Młodsi, starsi, niektórzy jadą jak na ściganie, inni bardziej turystycznie. Ale wszystkich łączy jedno: rower i chęć wspólnej przygody. Nie każdy wyjazd rowerowy zostaje z Tobą na długo, ale są takie, które zostawiają ślad. Ten rajd nie był najdłuższy, nie był też ekstremalny, ale był wyjątkowy. W Miliczu nazwisko Bolesław Zajiczek mówi więcej niż niejeden pomnik. Druh Bolek. Człowiek, który żył wartościami i choć nie jechaliśmy dosłownie jego śladami, to jechaliśmy z jego duchem. Dziś nie chodzi o waty, nie chodzi o segmenty. Chodzi o pamięć i szacunek do człowieka, który mimo przeciwności dawał z siebie wszystko. Trasa prowadziła nas przez urokliwe okolice Doliny Baryczy, Trzebnicko, Bartniki, Kotlarkę. Każdy przystanek miał swój cel. W każdym z tych punktów trzeba było zrobić zdjęcie, aby udowodnić na mecie, że przejechało się całą trasę. To upoważniało nas do odbioru voucheru na jedzenie, wejście do sali Druha Bolka, gdzie była wystawa upamiętniająca jego osobę, oraz losowanie nagród w kole fortuny. Pierwszy punkt kontrolny, Trzebicko. Kościół, który mijamy, stoi tu od wieków. Miejsce, gdzie wielu ludzi zaczynało i kończyło ważne momenty w życiu. A my, rowerzyści, też mamy dziś swój przystanek. Czas na wodę, rozmowę, złapanie oddechu. Zdjęcie zrobione, żel zjedzony, woda wypita. Czas się pakować i jechać na kolejny punkt kontrolny. Złożył województwo tarnopolskie. W 1944 roku wyjechaliśmy, bo wiadomo było, że granica będzie przesunięta. Sala pamięci Druha Bolka. Niewielkie pomieszczenie, ale pełne ducha człowieka, który żył ideałami. Druh Bolek, czyli Bolesław Zajiczek, był harcerzem, wychowawcą młodzieży, organizatorem obozów, człowiekiem, który oddał całe życie innym. Prowadził drużyny harcerskie, ale też uczył odpowiedzialności, wartości, wspólnoty. Był znany z ogromnej pasji do pracy z młodzieżą. To dzięki niemu Milicz i okolice mają harcerską historię, którą wciąż warto pielęgnować. Dziś to nie jest tylko rajd, to forma pamięci. Niezależnie od tego, czy znaliśmy Druha Bolka, czy nie, warto wiedzieć, że tacy ludzie istnieli. Zdjęcia, odznaczenia, protezy rowerowe. Pamiątki z obozów harcerskich. Bolesław Zajiczek urodził się w Lwowie w 1930 roku. W wieku 13 lat stracił dłoń i oko. Wybuch granatu. I mimo tej tragedii nie tylko się nie poddał, ale został jednym z najaktywniejszych działaczy harcerskich i rowerowych w regionie. Startował w maratonach, brał udział w Tour de Pologne amatorów. Odwiedzał Białoruś i USA. Nie zatrzymał się nigdy, bo jak sam mówił, niepełnosprawność nie może być wymówką.
to nie był zwykły człowiek. I nawet jeśli jego nazwisko zna dziś tylko Milicz, powinno znać więcej ludzi. Były momenty, gdy jechaliśmy w ciszy. Tylko dźwięk opon i wiatr. Idealna chwila, żeby się zastanowić, co tak naprawdę po nas zostanie. Czy tylko cyfry w Garminie, czy może coś więcej. Druk Bolek nie zostawił po sobie segmentów, ale zostawił wartości i dziś bez względu na to, czy masz 20 lat, czy 60, możesz wziąć z tego coś dla siebie. Bartniki. Plac zabaw jako punkt kontrolny? Brzmi nietypowo. Może i tak, ale właśnie takie momenty budują wspomnienia. Robimy zdjęcie, żeby potwierdzić przejazd, ale przy okazji łapiemy chwilę luzu. Ktoś zajeżdża do sklepu, ktoś inny się wydurnia lub opowiada żarty. Rower to też frajda, nie tylko waty i pogoń za cyframi. Niestety nie wszędzie były cudowne asfalty. Zdarzały się też bardzo złej jakości drogi, ale tego dnia nie miało to aż takiego znaczenia. Nie chodziło tak naprawdę o prędkość, o to jak szybko to przejedziemy, tylko aby się dobrze bawić i upamiętnić człowieka ku czci, któremu jest ten rajd. Nawet na takich rajdach czasem lubię zostać sam. Przede mną ostatnie kilometry, wiatr w uszach, szum opon. W takich chwilach człowiek nie myśli o czasie, tylko o tym, co przeżył, co zrobił i co jeszcze go czeka w tym życiu. Czy da radę spełnić swoje plany i obietnice dane najbliższym. Czy jesteśmy częścią większego planu, czy tylko pyłkiem, który zniknie z tej planety i zostanie po nas tylko ślad i cyfry na strawie. Dobra, zrobiło się trochę zbyt nostalgicznie. Trzeba dogonić resztę i zacząć się trochę bawić i czerpać radości z tego dnia. Wiesz, jadąc tak przez lasy, przez pola, czuję coś więcej niż zmęczenie. Czuję, że to nie tylko rajd, to droga pamięci i to ważne, by ją co roku przypominać, bo takich ludzi jak Bolek nie powinno się wspominać tylko przy tablicy. Trzeba ich naśladować. Rower to coś więcej niż sport. To sposób na bycie razem, a Bolek potrafił połączyć ludzi jak nikt inny. Dziś jadą z nami jego wychowankowie, młodzież i seniorzy. I to jest w tym piękne.
Za nami około 40 km. Nie wyścig, ale każdy krok na tej trasie miał znaczenie. I wiecie co? Chciałbym, żebyście sobie dzisiaj zapamiętali jedno. Można być silnym nie mając siły. Można być wielkim nie mając wzrostu. Można zostawić ślad nie zostawiając pomnika. Takim człowiekiem był Druh Bolek. Jeśli podoba Ci się ten film, daj łapkę w górę. Ale przede wszystkim zrób coś dobrego dla kogoś. To będzie najlepszy sposób, żeby upamiętnić Druha Bolka. Kotlarka. Tu też mamy punkt kontrolny. Na pozór zwykła tablica na zwykłej drodze. Ale to właśnie takie miejsca przypominają, że każda wioska, każda droga to część większej opowieści. A my ją dzisiaj przejeżdżamy i zapamiętujemy w naszych głowach oraz nogach. Dojechaliśmy do końca, a może dopiero do początku, bo historia Druha Bolka to coś więcej niż lokalna ciekawostka. To uniwersalna przypowieść o tym, że człowieka nie definiują jego ograniczenia, tylko to, co z nimi zrobi. Jeśli coś Cię zatrzymuje, przypomnij sobie Druha Bolka. Facet po wojnie, bez ręki i oka, a nie przestał działać. A Ty masz rower, zdrowie i chęci. I co z tym zrobisz? To był rajd inny niż wszystkie. I choć nie jechaliśmy jego dokładnymi śladami, to każdy z nas coś z tej trasy zabierze i może komuś przekaże dalej. Daj znać w komentarzu, czy znasz kogoś takiego jak Druh Bolek. Człowieka z wartościami. A jeśli ten film Ci się spodobał, udostępnij go. Niech ta historia nie zginie i niech się niesie. Dzięki, że byliście ze mną. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie komentarz, dajcie znać, co sądzicie o takich materiałach. Może też kiedyś pojedziecie na rajd, który niesie ze sobą więcej niż tylko kilometry. Do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. A tymczasem ja sobie zjem grochóweczkę i będę się zbierał do domu.